Cześć Wam, witam cieplutko. Dzisiaj kolejna bajka. Bajka ma tytuł Zabawa wchowanego. Na dużej polanie leśnej była mała chatka. W tej małej chatce mieszkały 3 siostry. Ale tylko jedna z nich wychodziła każdego dnia rano i siadała na ławeczce przed chatką. I gdy tak siadała, słuchała, jak śpiewają ptaki, oglądała chmury, rozmawiała z drzewami. O, wiele się działo. Przychodziły do niej irlonki, jeże, tup, 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 tuptały. Widać było, że leśna zwierzyna ją bardzo kochała. I gdy tak wysiadywała na tej ławce każdego dnia, w którymś momencie, zawsze właściwie o tej samej porze, babcia do chatki ją wołała: Wnusiu, Joasiu, chodź no tutaj, córuniu. Chodź no tutaj, wnuniu. Tak wołała, chociaż nie była przecież jej córeczką, była wnusią, ale tak do niej mówiła. Bardzo babcia wnuczkę kochała. Wnuczka z chęcią, z ochotą szła do babci, a babcia dawała jej mnóstwo różnych zajęć. Czasami jakieś zajęcia nawet i dziadek dorzucił, ale przede wszystkim dawała je babcia. Gdy tak obie sprzątały w chatce albo robiły coś w ogródku czy na polu, zawsze babcia uczyła wnusie śpiewania różnych piosenek. Te piosenki przynosiły jej wiedzę, zrozumienie, jak funkcjonuje życie, jak funkcjonuje przyroda, jak się skomunikować ze zwierzątkami na leśnej polanie. Żyło się im bardzo szczęśliwie. Pewnego dnia babcia wpadła na pomysł, że nauczy wnusie nowej zabawy. Wnusiu, wieczorem codziennie opowiadam ci bajki, ale dzisiaj będzie nowa zabawa. Babciu, naprawdę? Tak, kochana, naprawdę. A jaka to będzie zabawa? Będziemy się bawić w chowanego. Babciu, w chowanego się będziemy bawić? A co to za zabawa? No to wiesz, ja się schowam tu, ty będziesz mnie szukać, później ty się będziesz chować, jedna drugą będzie szukać. O, nowa zabawa, ale najpierw się pewno muszę umyć, tak, babciu? No tak, oczywiście, jak najbardziej. Trzeba, żebyś wskoczyła w piżamkę później, to przed samym snem będzie taka zabawa. Jak babcia postanowiła, tak się też zdarzyło. Obie przed samym snem bawiły się w chowanego. I gdy się tak bawiły, radość płynęła w całej chatce. Obie się śmiały, bo jedna drugą gdzieś znalazła, gdzie się ta ukryła. No, wiadomo, chatka była mała, więc trudno było się nawet tak skryć, bo jedna i druga bardzo dobrze chatkę znała. Gdy nastał już taki późny wieczór, wnuczka poszła spać, a w nocy miała sen. Śniło się jej, że na cały las została położona babci pierzyna. Toż nawet dziwne było. Dlaczego na cały las? Dlaczego cała taka pierzyna? Babcia była bez takiej dużej pierzyny. Co to się raptem zdarzyło, że taka duża pierzyna? Ale faktycznie
na całym lesie, nad lasem, na lesie, na drzewach była pierzyna. I śni się wnuczce, że babcia chodzi między drzewami i woła: tu jestem, a kuku, tu jestem, a kuku. A kukułki przedrzeźniają babcię: kuku, kuku, kuku. Dziewczynka nawet w tym śnie nie wiedziała, gdzie ona ma szukać. Tu słyszy: tu jestem, a kuku, a tu za chwilę kuku, kuku. Gdzie ta babcia? I pod tą taką dużą pierzyną bawiła się w chowanego z babcią. Gdy rano otworzyła oczy, uśmiechnęła się. Poszła na swoją ławeczkę, opowiedziała swój sen wiewiórce, która do niej przyszła po orzeszek. A gdy babcia ją zawołała do chatki, opowiedziała też sen babci. Babcia się zaczęła śmiać. Daj spokój, wnusiu, gdzie taka duża pierzyna? Ale miałaś sen, ale piękny sen. No i kukułka ci towarzyszyła. A ty mi powiedz, odnalazłaś w tym lesie babcię? Tak, babciu. Kukułka mi nawet wskazywała, gdzie się schowałaś. I w tym śnie odnalazłam ciebie wiele razy. I ty mnie też, bo kukułka też kukała i pokazywała, gdzie jesteś. O, miałaś faktycznie piękny sen. I tak od tego dnia było wiele, wiele razy. Babcia bawiła się w chowanego z wnuczką, już bez tego wieczorem, ale w ciągu dnia znajdywała 10-15 minut i wnuczka najbardziej pokochała ze wszystkiego, co robiła babcia dla niej, właśnie tą zabawę. A gdy dorosła i już miała swoje dzieci, pamiętna tej zabawy, też je nauczyła tej zabawy i któregoś dnia jej syn stanął przed nią i rzekł: mamo, a czy ty wiesz, wychowawczyni w szkole wczoraj mówiła, że gdy mówi się a kuku, to otwiera się poznanie w słowie się. Co ty powiesz? Naprawdę? Się to przecież życie. Ciekawe. Popatrz, czy moja babcia o tym wiedziała? Zastanawiała się, ale równocześnie nauczyła mnie tego słowa a kuku, tu jestem, wołając mnie, gdy byłam bez umiejętności odnalezienia, gdzie się schowała. Popatrz, znam to słowo a kuku, a jeszcze dodatkowo kukułka w lesie śpiewała kuku, kuku, kuku. Pewno pomagała ci, mamusiu, rzekł syn, żebyś nauczyła się tego słów, 2 słów, czy nawet więcej, jeśli było to w zabawie. I dzięki temu pewno wszystko poznałaś w życiu. Jesteś taka mądra, mamusia. A kuku! zawołał drugi syn. Mąż stał od pisania jakiegoś listu i rzekł: a kuku, moja kochana żono, będziemy się od dzisiaj bawić w chowanego. Wszyscy razem, całą rodziną. I często będziemy powtarzać to słowo a kuku, a kuku. No, skoro otwiera się wtedy zasób leksykalny słowa się, a wiadomo, że on jest odpowiedzialny za naukę życia i całego życia, to warto otwierać poszczególne słowa,
tą zabawą wchowanego. I tak się zdarzyło, tak się stało. Ale od tamtego czasu wszyscy z pokolenia na pokolenie powtarzają to słowo. Póki co w zabawie, bo wtedy również otwiera się zasób leksykalny słowa życie, słowa się, a później już bawiąc się w inny sposób, bo ze swoimi dziećmi. A kuku, a kuku. Zapamiętajcie. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.